Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego nowego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. W projekcie tym relacjonuję Wam cały proces, całą drogę, jaką przechodzę, budując dom o powierzchni około 110 m2, dom piętrowy, właśnie z rządowych projektów za złotówkę. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak szybko, łatwo, samemu można wykonać ławę fundamentową. Tym razem wznoszę ściany w górę, wychodzę ponad grunt. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to poszło, dajcie łapkę w górę, nakarmy algorytmy YouTube'a i zapraszam do oglądania. No i dzień dobry moi drodzy, w kolejnym tygodniu mojej budowy. Zrobiłem sobie kilka dni przerwy, więc mamy poniedziałek, zaczynamy sobie na spokojnie. Fundament wygląda sobie po paru dniach w ten oto sposób. Nic nie popękało, nic się nie stało, nic się z szalunkiem nie wydarzyło. Jest ok. Moi drodzy, wiele osób zarzuciło mi ostatnio w komentarzach, że jaki paprok, no jacy widzowie taki paprok, że ja tego nie wypoziomowałem. Tak to jest, jak się nie ogląda filmiku, a pisze się komentarze. Jak pamiętacie, ja robiłem podsypkę. Tej podsypki nie jest 20-50 cm, jest dosłownie 5 czy 7. Ja ją robiłem właśnie po to, żeby poziomować ten szalunek. Więc szalunek mam wypoziomowany. Jeżeli ktoś nie wierzy, to może sobie zobaczyć. Ja już nie muszę używać żadnych laserów, żeby poziomować te szalunki. Zobaczcie sobie na łacie. No, tu akurat mam kamień, zobaczcie, tam jest taka górka, ale to jest akurat, o, tak powinien być dokładnie. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Możemy sobie pójść z tej strony. Ok, zobaczcie. Dlatego, że no fundament, zobaczcie, no troszeczkę tam usiadł. To jest normalne, mleczko odpłynęło, ale możemy sobie zobaczyć i tutaj. Więc generalnie wszystko, mimo że teraz te mleczko mi tam ucieka, generalnie wszystko jest tutaj w oku. Więc ja i tak, jak będę murował pierwszą warstwę na zaprawę, to i tak mam jakiś tam dystans. Kolejną rzeczą, że nie pokazałem Wam uziomu. Faktycznie zasuwałem jak motorek. Mój uziom nie jest przyspawany, mianowicie zrobiłem tutaj taką melkę. Wypuściłem ją w tą stronę na jakieś 60 cm i dałem dwie takie klamry. Teraz to jest pręcik 12, bardzo gruby, taki uziom tradycyjny, sprawdził się, jak pamiętacie, w projekcie dom za 53 000 i sprawdzi się również tutaj. Elki. Mówiłem Wam w filmie, że jeszcze muszę szybko zrobić elki i zabezpieczyć, zanim grucha przyjedzie. To było robione już na wariata, zostało mi ostatnie 2 godziny, czy tam półtorej nawet, zanim gruszka przyjechała, więc stawiłem te elki, ale powiedziałem Wam, że muszę jeszcze elki zrobić i poklamrować fundament, więc elki mam wstawione tutaj metr chyba 20 i tu metr 10. Mam po 4 elki, które zostały oczywiście z drutów 12. Tak więc, moi drodzy, kolejne pytanie, jakie padło, od razu muszę to wyjaśnić, tylko pójdę po jedną rzecz. A mianowicie tą rzeczą jest taki oto sprzęt. Zadawaliście mnóstwo pytań, dlaczego taki szalunek, bo u mnie na budowie zrobili wykop i wylali sobie do gruntu. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że istnieje w Polsce coś takiego jak strefa przemarzania gruntu, w której to powinniśmy poniżej tej strefy uposadowić nasz fundament. Natomiast strefa przemarzania gruntu nie dotyczy się każdego budynku. Mianowicie, jeżeli nie macie terenu wysadzinowego, glinkowatego i tak dalej, możecie ten fundament nawet na 50 cm uposadowić. Ja tutaj na około 60 cm chciałem to tak zrobić. Natomiast poprosiłem koparkowego, żeby mi w jednym miejscu wykopał troszeczkę głębiej. No i się okazało, zobaczcie, że ja tutaj na głębokości 1,10 m mam glinkę. Taki materiał, no w tym miejscu akurat jest spoko, nie?
Ale zobaczcie sobie na przykład tutaj. O, zobaczcie, o co tu chodzi. Wobec czego, jak zobaczyłem, że ta glinka tu się pojawia, troszkę się wystraszyłem, że może być tutaj teren lekko wysadzinowy, może nawet i bardziej niż lekko. Dlatego kazałem mu wykopać jak najgłębiej, żeby jednak tej strefy, dolna część fundamentu jednak była poniżej tej strefy przemarzania. Na czym to polega? Jeżeli kiedyś przyjdzie nam taka zima, nie zapowiada się, żeby takie zimy przyszły, ale jeżeli kiedyś przyjdzie nam taka zima, że pomrozi minus 30 stopni przez 30 dni i faktycznie grunt się przemrozi aż do tej strefy, to woda, która jest w tej glince umieszczona, ona może się rozszerzać i podnosić fundament. To znaczy, tyle co ona uniesie w zimę, to tam nie ma bólu. Wiosną jest większy problem, dlatego że wiosną, kiedy to wszystko topieje, zaczynają ściany pękać. Więc wrócę jeszcze do tematu, dlaczego ja nie wykopałem w gruncie i nie zalałem w gruncie. No moi drodzy, weźcie się w to, wbijcie. Przecież to jest szaleństwo, żeby kopać, słuchajcie, w glinie rowek pod fundament. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, deskowanie. No co ja mogę powiedzieć na temat deskowania? Jestem sam, muszę sobie ułatwiać, więc wybrałem szalunki TAS-u. Nie bawiłem się w deskowanie, zwłaszcza że nie potrzebne mi byłyby deski do niczego. Będę kupował gotowe nadproża. Przy dachu również nie będę nic deskował. Będzie tylko i wyłącznie membrana, łata, kontrłata, więc tutaj nigdzie te deski mi nie będą potrzebne. Wobec czego deski to jest podwójna robota, bo raz, że trzeba wyszalować, trzeba dociąć. Potem te deski, jeżeli chcemy odzyskać, sprzedać bądź cokolwiek z nimi zrobić, musimy je wyczyścić, wyklepać i tak dalej. Jest to mnóstwo pracy niepotrzebne. Ja uważam, że cena za szalunki jest adekwatna do prędkości, z jaką go wykonałem. Dobra, moi drodzy, pogadaliśmy, musiałem niestety się wygadać. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli ktoś ma ochotę mnie bądź moich widzów tam powyzywać, musi się liczyć, że ja mam taki przycisk ban, więc już 2 osoby tam poleciały, osoby, które nie mogą pisać, więc niech się domyślą za co, bo jeżeli ktoś mówi co myśli, a nie myśli co mówi, no to niestety, moi drodzy, przykro mi. Ja nie jestem od osób, które będę jakoś tam nadmiennie banował, z hejtu się w ogóle nie martwię, w ogóle mnie to hejt nie rusza, ale jak ktoś wyzywa mnie i moich widzów, niech po prostu z tego mojego kanału odejdzie w spokoju. Teraz tak, mam tutaj izolację, słuchajcie, na tych szalunkach TAS-u. Powiedzmy taką odwilgociową, no ale ta wilgoć i tak jak ma wchodzić, to i tak będzie wchodziło od góry. Ja mam kupę jeszcze dysperbitu, który mi został po malowaniu bloczków na ogrodzenie. Tak sobie wymyśliłem, że poza tą folią po prostu wymaziam ten cały fundament tutaj aż po boki całym dysperbitem. Tylko po to, że go mam, a dysperbit na szczęście nie jest drogi. Za chwilę przyjadą bloczki szalunkowe. Z tymi bloczkami też mam problem, bo już wyliczyłem, że będzie mi potrzeba 320 bloczków. Mam 220 bloczków z jednej firmy o szerokości 50 cm. No i niestety brakuje mi 100 bloczków. Najbliższa firma, która to ma, jest jakieś 60 chyba kilometrów dalej, to jest bez sensu. Więc niestety muszę kupić z innej firmy, więc z tej innej firmy bloczki będą 37 cm. Tak więc będę miał 220 bloczków, o szerokości 50, no i resztę bloczków 37. Już niestety firmy też kuźwa kombinują, nie dość, że ceny podnoszą, to zmniejszają rozmiar, słuchajcie, bloczków tylko po to, żeby za jedne pieniądze sprzedać ich po prostu więcej. No takie niestety dziadostwo budowlane jest wszędzie, bo komuś przeszkadzało, jak bloczek miał 50, nie? Dobra, do zobaczenia i czekamy na HDS-a.
No dobra, moje bloczki przyjechały. Ja sobie wysmarowałem całą ławę dysperbitem. Nie daję folii, dlatego że pierwsza izolacja nie jest tak bardzo ważna jak ta druga, która będzie już od ścian budynku dzieliła. Tak więc dysperbit spokojnie mi wystarczy. Ściany fundamentowe, jak będą też dysperbitem pomalowane, to też nigdy tego nie pomalujecie w taki sposób, żeby one były idealnie szczelne. Po prostu się nie da, więc ten dysperbit jak najbardziej mi na tą pierwszą izolację tutaj wystarczy. Tak jak powiedziałem, bloczki przyjechały, ale nie popełniajcie tego błędu, co ja popełniłem. Mianowicie ustawiłem je wszystkie na środku, a później musiałem wszystkie porozwalać, porozrzucać po to, żeby móc sobie tutaj przekątne połapać. Dlatego, że ustawiłem sobie już ściany fundamentowe, jakie powinny być, ale oczywiście muszę przekątne złapać, bo inaczej później i na płytkach, na panelach, na drzwiach wszystko będzie widać, jeżeli budynek nie będzie miał przekątnych. Tak więc urabiam troszeczkę zaprawy, puszczam sobie sznurki, no i co, zaczynam murować pierwszą warstwę. Bloczki, jak widzicie, jedne mam 50, nie było, tylko 200 sztuk mieli na składzie 50, więc resztę musiałem dokupić tych 37. Dla mnie to najważniejsze jest, że mają ten sam wymiar 24, więc nie ma problemu, ale te widać, że są bardziej dokładniejsze, więc tych 37 zrobię sobie po prostu pierwszą warstwę na zaprawie. A jak widzieliście od tych słupków, które w narożnikach zostały ustawione, po prostu ich nie ruszałem, puściłem sobie żyłeczkę, no i zacząłem murować pierwszy bloczek i tak przeleciałem sobie całą linię. Moje bloczki, te pierwsze, mają 38,5, więc doleciałem sobie do samego końca. No i co? Bloczek jak ma 38,5, okazuje się, że akurat 38,5 mi wchodzi tutaj, więc na farcie zakończę go całym bloczkiem bez przecinania. Oczywiście takiego szczęścia nie będę miał pewnie w dalszej perspektywie, więc dalsze będę musiał przycinać, więc w następnych kolejnościach ja będę po prostu kończył trochę wcześniej, robił narożnik, no i przycinał ten wcześniejszy bloczek. Bądź co bądź, tutaj dosłownie na farcie kończę całym bloczkiem. No dobra, 6 godzin mi zajęło wymurowanie tego wszystkiego. Tak więc jest już to gotowe, niech sobie wysycha i jutro stawiam już kolejne warstwy, tym razem już na sucho, gdzieniegdzie popiankuję, tak dla swojej jakiejś, nie wiem, satysfakcji, żeby być pewien, że to się będzie dobrze trzymało podczas zalewania. Witajcie moi drodzy, dnia kolejnego, tak trzeba by to powiedzieć. Mamy dzisiaj wspaniałą, piękną mgłę. Wczoraj skończyłem murować pierwszą warstewkę, tak więc dzisiaj będę chciał postawić już te ściany fundamentowe. No i teraz tak, no oczywiście wymurowałem to wszystko ładnie z poziomicy, z podłaty, wszystko ładnie, pięknie, ale prawda niestety jest okrutna. Te bloczki nigdy nie są równe, one nie będą tak równe jak, dajmy, powiedzmy, gazobeton. One nie będą równo i co z tego, że ja pierwszą warstwę wymurowałem idealnie, jak kolejna może już na bloczkach być krzywizna, w kolejnej jeszcze krzywizna, jeszcze krzywizna i tak dalej. Teoretycznie w niczym to nie przeszkadza. Wiele osób stawia je bez niczego, czyli po prostu postawi je na sucho, no i będzie zalewało. Można tak zrobić. Natomiast ja co któryś, co trzeci, co czwarty chyba bloczek po prostu prysnę sobie pianoklejem, tak dla własnej pewności, że to się będzie trzymało podczas zalewania. Jeżeli chodzi natomiast o zbrojenie tego, tak więc sytuacja wygląda tak, że te bloczki, jak widzicie, mają takie rowki, w którym się wkłada zbrojenie. Zazwyczaj jest to pręt 8, nawet 6 by wystarczyła. Chodzi tu o zbrojenie poziome. Ale, moi drodzy, jeżeli ja mam zrobioną ławę tutaj, kiedy mam 4 pręty, słuchajcie, 12 zrobione na strzemionkach centralnie pod tym murem, to pierwszej warstwy
w ogóle nawet nie widzę sensu zbroić. Drugiej warstwy również nie widzę sensu zbroić. Ja w ogóle nie widzę sensu zbrojenia, słuchajcie, tego muru fundamentowego, ale po coś to jednak jest. No, ja uważam, że zbrojenie tego to jest przerost formy w ogóle nad treścią. Ja osobiście tego nie będę zbroił, ale zazbroję po prostu sobie ostatnią warstwę, tą górną. Już przed wyjściem, już po wyjściu na zewnątrz mojego gruntu. Więc to wszystko, co będzie w ziemi, to i tak tutaj no nawet nie ma szans jakiejś tam pracy. Po co się to w ogóle zbroi? No zbroi się to po to, że jak widzieliście pewnie nieraz, bo ja widziałem, fundamenty z bloczków fundamentowych podczas osiadania ławy potrafią mieć takie ugięcie, że potrafi się zrobić na nich rysa, potrafią po prostu pęknąć. To zbrojenie ma właśnie na celu zapobieżenia tego typu działaniom, ale powiedzmy sobie naprawdę szczerze, jeżeli ta ława miałaby usiąść na tyle, że ta ściana fundamentowa miałaby pęknąć, to zbrojenie w niczym nie pomoże. Uwierzcie mi, nie pomoże. Jeżeli dojdzie do 5 mm siądzięcia ławy, to ono po prostu, te zbrojenie na pewno nie jak to się mówi, nie rozcali tego fundamentu, ale na pewno nie zapobierze jego pęknięciu, nie? Więc no tyle, jeżeli chodzi o zbrojenie. W mojej ocenie nie ma to sensu, natomiast faktycznie warstwę ostatnią sobie zazbroję. Mam jakieś tam śmieci prętów 8, 10, ja to nawet 10 zrobię, bo mam kupę 10. Więc co, zabieram się za murowanie, zaczynam zamurowanie. Za układanie bloczków zaczynam od narożników. Te widzieliście 37,5 z innej firmy, teraz sobie wszystkie poukładam 50, bo je mam. No i co? I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i zobaczcie, ułożyłem dosłownie kilka bloczków. No i taka prawda, skład budowlany, w którym kupowałem je, ostrzegali mnie, że no mówili, że wykonawcy nie są zadowoleni z tych bloczków, ponieważ zobaczcie sobie, dajmy tutaj, nie? Mamy płaszczyznę idealną, tak? Z dwóch bloczków, a tu już bloczek się różni. Będzie widać? O ile? No, więc jak będę układał następne, to będę stosował już piankę, żeby zniwelować te szczeliny. Zobaczcie, teraz jest tutaj. Ja zobaczę, czy jak ten bloczek na przykład podmienię, czy się zmieni to. Po prostu formy są słabe, firma słaba. Tak samo tutaj, a zobaczcie, no krzywizny są, bloczka niemiłosierne. No ale co, bloczek kosztował 6,30, a dzisiaj już potrafi kosztować 8,50, więc się nie dziwię, że już tych bloczków nie przywożą, ponieważ ludzie ich nie chcą, są krzywe, a ja stosując piankę dam sobie z nimi radę. Powiem wam szczerze, moi drodzy, uczcie się na takich filmikach jak moje, jak innych youtuberów, osób, które coś robią i pokazują też swoje błędy. To jest błędy, no nie moje błędy, to jest Armagedon, co mi, słuchajcie, tu wyszło po drugiej warstwie. To po cholerę ja się tak pieprzyłem z tą pierwszą warstwą. Zobaczcie, ja ją tak idealnie zrobiłem, żeby kolejna mi powychodziły takie cyrki. Zobaczcie, jak to wygląda, jaka to jest kuźwa tragedia. No nic, moi drodzy, ale mam tutaj taką konkluzję tego wszystkiego. Wiele osób ogląda mnie, co już budowały swoje domy w swoich życiach, w swoim życiu, więc
Jak mi będziecie pisali komentarze, że wy na końcu sobie wylewacie wieniec dla wzmocnienia tego wszystkiego, to nie pitolcie głupot, bo wy takie same gówno kupiliście, taki shit co i ja, nierówny, brzydki i nie wiedzieliście co zrobić i dlatego wylaliście ten wieniec na wierzchu. Ja, słuchajcie, jak ja wyleję te bloczki, ja niestety, ale najprawdopodobniej jedną warstewką bloczkiem betonowym to wszystko obmuruję, żeby po prostu to wyrównać. No i tyle mi wyszło z robienia fundamentów zalewowych. Nie no, słuchajcie, szok jest totalny, musicie zwracać uwagę, pytać się w sklepach budowlanych, jak ten bloczek będzie równy. No bo powiem wam szczerze, jakby to była 5., 6. warstwa, to kiją tam kijem, nie? Ale już na drugiej warstwie takie kuźwa ząki. Zobaczcie, co tu się dzieje, nie? Zobaczcie w ogóle tą całą linię tam. Zobaczcie linię, a zobaczcie moją linię, którą się tak bardzo pięknie postarałem, nie? No to moja linia, a linia już po tych bloczkach, nie? Nie no, bajka, no bloczki, bajka, nie wiem co to za firma. Nawet nie ma reklamy na niej, więc pewnie jakaś patologia lokalna. Dobra, moi drodzy, pytajcie się o jakość towaru, jaki kupujecie, bo faktycznie oszczędności czasem bokiem wychodzą, nie? Dobra, jadę dalej, trudno. No dobra, słuchajcie, jak bardzo na to nie patrzeć, tą tragedię. Dobra, no się już z tym. No to jednak lepiej czy gorzej, ale ułożyłem dookoła już te 2 warstwy, więc łącznie mam 3 warstwy. Przyznam szczerze, tak analizując, no z drugiej strony po co jest ten bloczek szalunkowy? No, jego trzeba ułożyć i zalać w cholerę betonem, więc prosty, krzywy. No z drugiej strony faktycznie, no oby przez dziury beton się nie wylewał i będzie dobrze. Telefon mam, muszę odebrać. Więc kończąc tą moją złotą myśl, za te pieniądze, które dałem za ten bloczek, no marudzić może nie będę. Uszczelnię to pianką ale znalazłem patenciora na to. Jak już wszystko wyleję, to przyjadę sobie o 6 rano, kiedy jest jeszcze ciemno, postawię sobie laser. Od lasera wezmę tego moją piękną wielką szlifierę i po prostu sobie utnę naokoło, nie? No i będzie problem rozwiązany. Dobra, moi drodzy, ja przywiozłem sobie troszeczkę jakichś takich starych prętów, ponieważ to jest przedostatnia warstwa, jeszcze jedną na to będę kładł. Tutaj układam dookoła pręciki, mam jakieś tam 10, 8, ale oczywiście zaczynam od naroży, robię elki, żeby mi wystawały chociaż po 1,5 metra z każdej strony. No i muszę się troszeczkę śpieszyć, bo przed chwilą zadzwonili, że będą z samego rana jednak z gruszką jutro, a ja niestety muszę jeszcze szybko jechać coś załatwić, więc już bez nagrywania szybko obłożę te pręty, może jakieś tam fotkę wam zrobię i szykuję na jutro. Aha, żeby nie było tak kolorowo, to trzeba wziąć sobie samemu szlifierkę. No i w narożnikach ten bloczek startowy, co jest taki pełny, trzeba go naciąć. I w ten oto sposób sobie ułożę eleczki w narożach. Kurczę, zobaczcie jaka to rozpusta, żeby to dychą zbroić w pustach zalewowych. Nie? No ale niestety, nie mam ósemeczka mi się skończyła. A miałem tą dyszkę sobie zostawić na zbrojenie belek, nadproży nad oknami. No ale nie jest, no idzie tutaj w ten fundamencik. Dobra, robię ostatnią warstewkę. No i dzień dobry moi drodzy w kolejnym dniu. Przyjechałem sobie troszeczkę wcześniej, chociaż mogłem jeszcze z pół godziny wcześniej przyjechać. Ustawiłem sobie laserek. No i co? Zanim wezmę szlifierkę, zacznę to wszystko łoić. Mówię, mogłem z pół godziny jeszcze wcześniej przyjechać, to bym więcej widział. Dzień wschodzi. Ale wezmę sobie szybko ołówkiem, bo póki coś widzę i sobie od laserka, słuchajcie, zaznaczę te wszystkie pieprzone nierówności, które powstały mi w wyniku krzywizny tych bloczków. I zaraz sobie wszystko ściacham szlifierką i będzie równiusio. No dobra, zarysowałem sobie ślad po ołówku, żeby po prostu go nie stracić. Ale generalnie nie jest to moment na taką robotę, ja zrobię to sobie po prostu później. W każdym momencie może mi grucha przyjechać, a jeszcze mam takie ubytki tutaj do wstawienia. Zobaczcie, 1, 2, 3, 4, więc zabieram się za
kończenie tego wszystkiego. Bo jak mi przyjedzie, a to jeszcze te dziury będą, a to musi się jeszcze skleić. Więc działam sobie na razie z tym. No dobra, lecę do środka. No dobra, na jednej stronie internetowej mówią, że przeliczać 0,16 na metr kwadratowy, a na innej 0,15. 0,16 to byłoby 5,5-5,7 metra, a 0,15 4,70. Nie wiem, zamówiłem 5 metrów. Zobaczymy, jak nie starczy, to najwyżej później doleję z betoniarki. Bądź co bądź, zaczynamy zabawę. Zobaczcie, elki dałem jeszcze w narożach, bo już leżały, to z 16 jeszcze na rożach wzmocniłem. Więc mam warstwę przedostatnią, no i na ostatniej naroża wzmocnione. Nie wiem po co, ale dobra. Tu jest sporo komór, więc lecimy w miarę tak zwinnie, żeby tą pierwszą warstwę tam przelać, a potem będziemy sobie uzupełniać, bo tu są dwa rodzaje. No musimy tak sprawnie tą pierwszą tam przelać, żeby za dużo nie nakitować, żeby tam nie zostało, nie? Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Jestem za.
No dobra, beton wylany. Ja sobie teraz lekko go zawibruję moim patyczkiem. Możecie mówić, że jak pisaliście przy fundamentach, że nie używam wibratora. Dla mnie to jest najważniejsze, żeby on po prostu tam wszedł. Po co mi wibrować tak bardzo mocno, jeżeli mam ścianki zewnętrzne ładnie zwibrowane poprzez ten szalunek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie używam wibratora, bo się po prostu boję tych bloczków. Nie wiem jaka to jakość, żebym ja nie zaczął wibrować, a mi taką ilość betonu po prostu spróbuję wysadzić. Będę zadowolony z tego, co teraz zrobię. Kiedyś wibratorów nie mieli, wibrowali w ten sposób i chałupy jak stały, tak stoją. Więc nie szalejcie panowie z tymi wibratorami, fajnie, że one są, ale nie zawsze są one tak bardzo konieczne, jak na przykład przy stawianiu bloków czy wieżowców, tak? Więc spoko. Na tym fundamencie to i tak można by 5-kondygnacyjny budynek postawić. Ja sobie to zawibruję, rozliczę się i działamy dalej. No dobra, słuchajcie, generalnie temat pokonany, fundament zalany. Już ułożyłem sobie ten beton, wygląda to w ten sposób. To co obcinałem jest równiutko, śliczniutko. Słuchajcie, jeszcze z całej budowy zebrałem sobie prętów takich, to jest i po tym ogrodzeniu jeszcze i tak przy narożnikach sobie mniej więcej je jeszcze powrzucam jako niby tam zbrojenie pionowe. Gdzie mogę, to ich nawkładam, mam ich tam sporo. Generalnie, moi drodzy, tak jak czytałem na stronach producentów tych bloczków szalunkowych, okazuje się, że dobrze wyliczyłem. Ja mam prawie 32 metry kwadratowe fundamentu było do zalania. Wyliczyłem 0,15 metra sześciennego na metr kwadratowy. Czyli mi wyszło tam 4,70 z kawałkiem. Zamówiłem 5 metrów. No i to był strzał w dziesiątkę, bo jeszcze zostało tego betonu. Tu mi wylał na kupę, to sobie wrzuciłem wokół tego szalunku. Zostało mi z dobre, słuchajcie, pół metra. Natomiast gdybym zamówił 0,16 metra sześciennego na metr kwadratowy, okazałoby się, żebym miał prawie chyba 1,5 metra betonu za dużo. To jest w ogóle bez sensu. Teraz co? Porównując ten szalunek, czas, na pewno mi wyjdzie troszeczkę to drożej. Ja postaram się to w podsumowaniu jakoś tam podliczyć. Natomiast jeżeli chodzi o mój kręgosłup przy murowaniu tradycyjnych bloczków, no ja się tutaj tak naprawdę nie urobiłem. Ale przyjmując konkluzję, ponieważ ja zalewałem pierwszy raz tego typu bloczki, mogę powiedzieć, że na drugi raz tej pierwszej warstwy w ogóle bym nie murował. Kompletnie. Postawiłbym ją albo na piance, albo w ogóle bym ją tylko postawił. Kolejne bym stawiał tylko na piance, bo ta pianka, zobaczcie jaką robotę zrobiła, że ten beton się po prostu nie wylewa w tych szczelinach, w tych nierównościach tego bloczka. Ja niepotrzebnie się bawiłem z murowaniem. Straciłem mnóstwo czasu. No prawie 6 godzin, więc to jeden dzień pracy, żeby to ładnie, idealnie wymurować. A potem i tak się okazało, że nieważne, czy bym miał prosty czy krzywą ławę fundamentową, mogłem to tylko postawić. Ten beton, woda by wypłynęła, ale beton by nie wypłynął. Zwłaszcza beton towarowy, który ma taką fajną gradację, on by po prostu nie wypłynął, nie podniosłoby tego. Nie robiłbym. Drugi raz bym tego po prostu nie murował. Moi drodzy, chcieliście, żeby fundament zrobić w kilku odcinkach, żeby pokazywać jak najwięcej szczegółów. Tak więc ten odcinek już kończymy, przechodzimy do podsumowania. No i bawimy się później dalej. Jeszcze co na koniec chciałem powiedzieć z budowy. Jest godzina 12. Ja tu przyjadę jeszcze około godziny 18 i sprawdzę, czy gęstość tego betonu będzie mi pozwalała, żeby coś z nim robić. Jeżeli nie, przyjeżdżam od razu na drugi dzień z samego rana i wykuwam się w tych miejscach, tam gdzie ma być woda, gdzie mają być jakieś przyłącza i tak dalej, które muszę przejść przez fundament. Muszę to zrobić jak najwcześniej, ale zarazem kiedy już ten beton będzie taki stabilny. Dlatego, że jak poczekam z dobrą dobę i on tak naprawdę mocno stwardnieje, to potem kłucie wiertarką to będzie gehenna. Więc ja potrzebuję, żeby on jeszcze był w miarę plastyczny, żebym ja mógł, przekuwając się przez ten bloczek, żebym ja mógł po prostu, tak jak można powiedzieć, gęstą plastelinę, jeszcze ten beton tam sobie wygrzewać, żeby się po prostu nie narobić. Koniec gadania, przechodzimy do podsumowania. No i witajcie w kolejnym podsumowaniu odcinka. Moi drodzy, kwota z poprzedniego odcinka wyniosła tyle.
No i co? Na wstępie należałoby wspomnieć o tym, że pisaliście w komentarzach, że zapomniałem doliczyć do poprzedniego odcinka kwoty, jaka wyszła za zrobienie wykopu, czyli za koparkę, więc doliczamy od razu 400 zł wyszło mnie za kopareczkę. Moi drodzy, mój fundament miał 9,24 na 6,84. Wysokość 4 bloczków, czyli wyszła mi 96 cm, plus jakaś tam zaprawa na dole 98 cm. Liczmy, palcie licho ten metr wysokości. Dlaczego to mówię? Zaraz powiem. Więc co? Bloczki, zapłaciłem za bloczki 6,30. Kupiłem bloczków, słuchajcie, 310 sztuk. Tak jak w odcinku wam mówiłem, że tyle mi brakuje. Jednak doszedłem do wniosku, że zostawiam to na metr, gdyż wystarczająco już mam tam 24-25 cm nad powierzchnią gruntu. W projekcie mam 30 cm. Zobaczę, albo domuruję z bloczka po wyrównaniu fundamentu, albo domuruję, albo już po prostu tak zostawię. Ta wysokość jak najbardziej mi pasuje. Do punktu 0 zostało mi tylko grubość tam posadzki. Najprawdopodobniej to tak zostanie. Ja nie mam terenu żadnego wilgotnego. Moje wody gruntowe najwcześniejsze to na 6 metrach. Nie mam nic tam opadów. Ta wysokość budynku najprawdopodobniej mi wystarczy, ale to pominimy. Zostało mi około 70 bloczków, które po prostu oddam, wobec czego zużyłem 240 sztuk bloczków zalewowych jednej i drugiej firmy. Razy 6,30 to jest kwota 1512 zł. Pręty, moi drodzy, ja pręty miałem z poprzednich tam budów i tak dalej. Pozostawało mi troszeczkę tych śmieci, ale no jakbym miał kupić, to tak przeliczyłem, skoro mi wyszły pręty na zbrojenie fundamentów tam 500 zł, no to za te dziesiąteczki, ósemeczki, które tam napaćkałem w ten fundament, powiedzmy 300 zł. Niech będzie, że to mniej więcej kosztuje. Zaprawa. Tą pierwszą warstwę wymurowałem na gotową zaprawę, już się nie bawiłem w cement, piasek i tak dalej. Zużyłem 6 worków po 17 zł, to jest 102 zł. Pianoklej, puszeczka, tu mamy 15 zł. No i przyjechał beton, zalałem to wszystko B25, za gruszeczkę znowu 5 metrów, tak jak poprzednio, czyli znowu 2500 zł, więc suma tego odcinka wynosi tyle. Moi drodzy, obiecałem, że teoretycznie porównam, ile mnie kosztował fundament zalewowy, a ile by mnie kosztował fundament, gdybym musiał go wymurować z bloczków. Moi drodzy, 6,30 zapłaciłem za jeden bloczek zalewowy. Bloczki fundamentowe, specjalnie dzisiaj podjechałem po drodze do składu budowlanego, żeby się zapytać, ile bloczki kosztują. U mnie kosztują 4 zł 10 groszy sztuka. Bloczek ma wymiar 12 na 38 i 24 czy 25, nieważne, szerokość to już tam pojmijmy. 38 na 12 wysokości. Tak jak wspomniałem, mój fundament po zewnętrznym obrysie licząc to jest 9,24, dlatego że osie są 9 na 6,60, więc po 12 dochodzi mi z boków 9,24 i 6,84 w drugą stronę. Wobec czego, jeżeli przyjmując założenie, że bloczek mający 12, szerokość 38 plus tam zaprawa, czyli dajmy, że 39 niech ma ten jeden bloczek, to na długość ściany, którą tu już sobie obliczyłem, na długość jednej ściany dłuższej weszłoby 24 bloczki, co daje, czyli na tą dziewiątkę i dziewiątkę, co daje 48 bloczków, i na krótszą 17,5 bloczka na jedną stronę, więc dwie ściany mamy 35 bloczków. Łącznie na jeden obwód 83 sztuki bloczka betonowego musiałbym wymurować na jednym obwód. Żeby osiągnąć moją wysokość, czyli ten metr, ja przeliczyłem, że powinno wyjść mi 8 warstw bloczków. Jednak mamy tą zaprawę i tak dalej, policzmy 7 warstw bloczków. Tak więc 7 warstw bloczków po 83 sztuki na warstwę, to wychodzi mi 581 sztuk bloczków betonowych, które musiałbym raz za razem wymurować, wypoziomować, więc bloczek po 4,10
wyszłoby 2380 za same bloczki. No i teraz zaprawa gotowa, bo tak samo tutaj robiłem na gotowej. Ja myślę, że fundament nie ryzykowałbym sam mieszać zaprawy, chociaż bardzo dobrze się w tym czuję. Jednak wolałbym to robić z gotowców, pojechać z worków kupić i przeliczyłem, że jeden worek zaprawy wyszedłby na wymurowanie około 10 sztuk bloczków betonowych. Wobec czego jak mamy te 580, więc 58 worków razy 17 zł za worek, to jest 986 zł. Moi drodzy, fundament, który musiałbym wymurować z bloczków betonowych, wyszedłby mi łącznie 3366 zł. Fundament, który ja zrobiłem, wyszedł 4000. No plus tam, przepraszam, stówka no i te pręty tam, no z tymi prętami ciężko tam policzyć, ale no powiedzmy, no niech z tymi prętami 300 zł, ta stówka niech mnie 4300, wyszedł mnie 1000 zł więcej niż wymurowałbym z bloczków. Moi drodzy, jednego dnia praktycznie postawiłem go i tego samego dnia mogłaby przyjechać, nie przyjechała, ale mogłaby przyjechać od razu gruszka to zalewać i fundament jest gotowy. Mogę malować, jechać dalej. Robię go sam. Nie płacę, słuchajcie, za fachowców, za pomocników i tak dalej. Nie noszę bloczek po bloczku. Oczywiście te bloczki też by mi pewnie do środka fundamentu wstawili, ale każdy z tych betonowych bloczków trzeba podnieść, trzeba zanieść, trzeba ładnie wymurować do poziomu, sprawdzić linię i to jest gehenna dla naszego kręgosłupa. Jeżeli ktoś robi taki projekt sam, tak jak ja w tym przypadku, czasami te pieniądze, te 1000 zł nie jest warte tego bólu kręgosłupa, który ja już w swoim życiu zaznałem. Więc ja powiedziałem, w tym projekcie nie będę szukał mega oszczędności, tak jak w poprzednim. Kupowałem jakieś śmieci styropianów, sklejałem je i z tego zrobiłem elewację, bo się da. Jak nie macie kasy, to można w ten sposób to zrobić, tak? Jednak ja też się nauczyłem, że na pewnych rzeczach, mimo że się napracuję, nie zaoszczędzam. Więc rzeczy, które ja Wam pokazuję, owszem, staram się szukać jak największych oszczędności, ale zarazem, by można było coś wykonać samemu. Ja uważam, że fundament, który wykonałem, mimo że nabluźniłem się na te bloczki, dlatego że robiłem to pierwszy raz, ale konkluzja jest później taka, że i tak mi to nic nie daje, nawet jakby te bloczki miały po 2 cm różnicy i tak idzie w środek ten beton. Najważniejsze jest, żeby ten beton stanowił trzon tego fundamentu. Więc jestem bardzo zadowolony z bloczków, słuchajcie, zalewowych. Jakbym miał robić, zrobiłbym to jeszcze raz. Poszło mi to bardzo szybko, a przede wszystkim ja nawet praktycznie nie czuję, że ten fundament robiłem. Kilka fundamentów miałem okazję wykonywać, wiem jak to jest nosić bloczki betonowe. Jestem bardzo zadowolony z tej opcji, jaką tutaj wybrałem. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję aktualnym patronom, dziękuję aktualnym wspierającym i dziękuję firmom, które współpracują przy tym projekcie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!